Tutaj mamy wiosło, tutaj mamy tratwę, tutaj stoję ja, a tam mamy dopłynąć. 10 lat temu prawdopodobnie nie spodziewałem się, że już niedługo tratwa nie będzie potrzebna, by przedostać się na drugi brzeg Starorzecza Sanu, które znacie z kilku moich wcześniejszych filmów. Już parę lat później było tak sucho, że w niektórych miejscach Starorzecza można było przejść w zasadzie suchą stopą albo w kaloszach. Ale to, co najgorsze, miało dopiero nadejść. Tu widzicie wierzbę, która rozpadła się na dwie części, kiedy budowano obwodnicę Stalowej Woli Ilińska, jakoś tak symbolicznie. W ramach budowy tej obwodnicy wykopano, a w zasadzie odnowiono bardzo stary rów, który był już praktycznie niewidoczny w terenie, lecz odwadniał Starorzecze do tego poziomu, że już kilka lat temu wysychało, tak jak widzicie. Stoję sobie przy końcu Starorzecza, które wam pokazuję. I co widzę? Świeżo wybudowany, pewnie w ubiegłym roku, głęboki rów, prowadzący wodę prosto do Sanu, którego koryto znajduje się mniej więcej 100 metrów stąd. Dno tego rowu jest mniej więcej na wysokości dna Starorzecza, w najniższym jego punkcie. To oznacza, że Starorzecze to nie będzie napełnione do jakiegoś stopnia i powyżej niego dopiero odprowadzana woda, co i tak byłoby negatywne dla jego ekosystemu. Oznacza to, że woda jest tutaj odprowadzana aż do zera. Przez 2 lata próbowaliśmy prawnie wywalczyć to, żeby do Starorzecza wróciła woda, czyli żeby zbudować zastawkę na rowie odwadniającym te Starorzecze, pogłębionym. No ale przez 2 lata nie udało się takiej zgody uzyskać. Przez ostatni rok Wody Polskie nie były w stanie odpowiedzieć na wysyłane przez ePUAP oficjalne pisma, na maile, mimo rozmów telefonicznych, rozmów na żywo. No więc cóż, wzięliśmy sprawy w swoje ręce i to, jak poradziliśmy sobie z problemem zamierającego z braku wody Starorzecza, widzicie tutaj na tym nagraniu. Sprawa była dość prosta, no bo takie Starorzecze zasilane jeszcze 2 niewielkimi rowkami może w okresie zimowo-wiosennym zebrać trochę wody, tyle że cała ta woda była oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, odprowadzana tym pogłębionym o metr rowem melioracyjnym do Sanu. Wzięliśmy więc szpadlę, piłę motorową i z takich dereniowych palików przy pomocy tej piły zrobiliśmy najpierw jedną palisadę i trochę zasypaliśmy ten rów, a jak zobaczycie zaraz, jeszcze trochę więcej, żeby miało to ręce i nogi i było trwalsze. Odnośnie trwałości, największą przeszkodą ku trwałości jest pewnie jakiś nadgorliwy urzędnik, który zechce wjechać tutaj znowu koparką i zniszczyć cały ekosystem Starorzecza na nowo. Dlatego też publikuję ten film nie w marcu, kwietniu czy maju, kiedy na Starorzeczu odbywały się ptasie lęgi i było mnóstwo płazów i w ogóle całego tego życia, no i pełno wody, a dopiero pod koniec lipca, kiedy wszystko to jest już w zasadzie bezpieczne. Płazy wykluły się oraz wyszły pewnie z wody już po swojej fazie bycia kijankami. Ptaki też opuściły gniazda, więc nawet jeśli teraz ktoś zechciałby to zniszczyć, no to będzie oczywiście głupio, ale nie zaszkodzi już przyrodzie aż tak bardzo, a do następnej wiosny jest jeszcze mnóstwo czasu, więc pewnie znajdą się chętni, żeby poświęcić parę dni na ratowanie tego przepięknego miejsca. Bo miejsce to jest naprawdę wspaniałe. Starorzecze to ma ponad kilometr długości i przy takim dużym napełnieniu wodą 4 hektary, nieco ponad 4 hektary powierzchni. Nie wiem, jaką ma średnią głębokość,
przy takim napełnieniu pewnie nieco ponad metr. Można założyć, że jest to 40 000 metrów sześciennych wody zretencjonowanej w samym Starorzeczu. No i oczywiście dodatkowo spora ilość w wodach gruntowych, której nie liczyłem. Zresztą to, jak widzicie, obliczenie też takie na potrzeby tylko tego filmu, ale nie ma to tak naprawdę wielkiego znaczenia. Woda zamiast tym rowem szybko uciekać do Sanu, jest teraz zretencjonowana w Starorzeczu, tam gdzie jest najbardziej potrzebna. Dzięki temu oczyszcza wodę, która dopływa do tego miejsca rowami. Do Sanu wpada woda nieco czystsza, choć oczywiście, jak widzicie, na etapie robienia tego aktywistycznego zasypania rowu popłynęło nieco takiej mulistej brei, no ale nie było to chyba do uniknięcia. Teraz Starorzecze funkcjonuje sobie naprawdę fajnie, jako taki zbiornik wodny. Oczywiście to, że wody jest mało, nie jest jedynym jego problemem. Są inwazyjne gatunki ryb, na przykład trawianka, która wyjada ikrę i kijanki płazów. I fajnie byłoby się zająć tym tematem, jak już mamy zabezpieczony jakiś poziom wody, choć jak widzieliście na filmie z 2019 roku, a więc z czasu, kiedy ten rów nie był jeszcze tak bardzo pogłębiony, był jedynie taki stary, zarośnięty i wypłycony rowek, który co prawda odprowadzał nadmiar, to jest głupie słowo w tym kontekście, który odprowadzał najwyższą wodę w Starorzeczu, więc nie mogło się jej zgromadzić tak dużo ani w samym Starorzeczu, ani w wodach gruntowych dookoła jak teraz. No ale Starorzecze z tamtym płytkim rowem też wysychało w bardzo dużym stopniu. Oczywiście w mniejszym niż mogłoby wyschnąć teraz bez zasypania, ale wciąż sytuacja była przez wiele lat słaba i jego problemów jest, myślę, że sporo, ale brak wody dla każdego zbiornika wodnego jest problemem absolutnie podstawowym. Bardzo przykrym jest dla mnie to, że na przykład RDOŚ, mimo że zauważa, że wysychanie tego Starorzecza spowodowane rowem melioracyjnym jest szkodliwe dla szeregu gatunków chronionych, gatunków o priorytetowej wartości dla Unii Europejskiej, gatunków rzadkich, wymierających w Polsce i na świecie, no to nic z tym nie jest w stanie zrobić, a kolejne instytucje nie są w stanie nawet odpisać na głupie pismo, więc wszyscy mają to daleko gdzieś. No ale w takim razie cóż można zrobić lepszego niż zaopiekować się takim miejscem. Nie jest to jedyne miejsce, którym się zresztą opiekuję jakoś tam. Ale nie ma co wszystkiego może pokazywać zbyt szerokiej publiczności, bo zaraz ktoś się o coś przyczepi. Tak wyglądała nasza praca. Były to 3 czy 4 dni roboty w terenie. Niezłe zakwasy po tym były, z tego co pamiętam. No, chociaż już minęło sporo czasu, więc po zakwasach oczywiście śladu nie ma, a satysfakcja pozostała. Po timelapsie zobaczycie to, jak Starorzecze wyglądało przez całą wiosnę i kawałek lata, aż do tego momentu. No bo oczywiście nie jest tak kolorowo-cukierkowe, że mamy cały czas tak samo wysoki poziom wody, jak w marcu. Ale nie jest też źle. Tutaj na filmie z drona po prawej stronie kadru widzicie spory zbiornik, który został wykopany przy okazji budowy obwodnicy. Chyba po prostu piasek był wydobywany pod nasyp obwodnicy, która biegnie z tyłu kadru, zaraz za Starorzeczem. Zbiornik ten jest duży, ale jest absolutnie pusty.
Czasem przysiadną na nim jakieś ptaki, ale w porównaniu do tej pełni życia, jaką można obserwować na Starorzeczu, którego wiek nie liczy się w latach, tylko w tysiącach lat, jak sądzę, a przynajmniej w setkach. No, na Starorzeczu jest naprawdę pełno życia, a w tym zbiorniku jeszcze chwilę zajmie, zanim płazy czy ptaki rozgoszczą się na dobre, chociaż mam nadzieję, że tak też się stanie. Jak widzicie, Starorzecze jest dość wąskie i znowu trzeba by tratwy albo kajaka, żeby przez nie przepłynąć, przynajmniej w mokrym okresie wczesnowiosennym i zimowym. A jak zobaczycie, zaraz woda opadała później, chociaż jeszcze chwilkę po naszej interwencji poziom wody wzrósł ponad to, co nasypaliśmy, co było niewątpliwie bardzo miłe. Zaraz dowiecie się, dlaczego tak się stało. A tutaj widać ujście tego rowu do Sanu. Rów miejscami głęboki na 3 metry. Przy naturalnej rzeźbie terenu wody w Starorzeczu byłoby jeszcze więcej. Dwa centymetry więcej niż było ostatnio, sądząc po wbitym paliku na wysokości wody. Cieknie dołem, no całkiem sporo. Zasadziliśmy rządek wierzb u góry i rządek na dole. Na początku kwietnia do naszej akcji dołączyły bobry i podniosły poziom piętrzenia o jakieś 15 cm. Zastawka nieco eroduje, czy też to tama, ale wody jest w bród. Akurat po opadach poziom wody w rowie też jest wysoki, ale jak będzie opadał, to spokojnie tama wytrzyma. Patrzcie, nawet nie widać tego dołka, który wykopaliśmy tutaj po lewej. Śpiewa na Starorzeczu perkozek, stąd go słyszę. Były 4 cyranki, latają droździki i jeszcze zimowo jemiołuszki. No, przepięknie, wspaniałe uczucie naprawić takie miejsce. Dziś pierwsze kijanki niezidentyfikowane, ale są. A tu w kępie gniazdo kokoszki.
Niestety rowem wciąż ucieka woda. Nie tak łatwo zasypać. Ale chyba można to już uznać za przesiąkanie przez glebę po prostu. Z wyższego poziomu wody do niższego. 5 lipca. Kokoszki, które miały gniazdo w tej kępie kosaćca, już wyklute. Jak widać, woda opada wydatnie. Idę po naszym zasypanym fragmencie rowu. Coś tu się śmiesznie odzywa. Widzę tam węża. Ojej, chyba wąż je żabę. Niesamowite. Woda więc opada, bo nie ma dużo deszczu. Jest gorąco, pod 30 stopni. Ale jeszcze się trzyma. Jakby nie zasypanie rowu, to oczywiście już by je tu nie było. Kwitnie mnóstwo pływaczy. Taki chroniony gatunek owadożernej rośliny. Są tutaj bardzo pospolite przy takim stanie wody na Starorzeczu. Jest i chroniona paproć wodnia, salwinia pływająca. Więc widzicie, wystarczyło niewiele zasypać głupirów. I fragment przyrody, 4-hektarowe Starorzecze, długie na ponad kilometr, w jakimś stopniu naprawione. Na Starorzeczu Sanu dalej bardzo ładnie, woda jest, ale właśnie zmierzyłem, jest to 75 cm niżej od maksymalnego stanu, no więc, że tak powiem, faza wysychania. Najbliższy tydzień to mają być upały, brak deszczu, więc spodziewam się, że będzie opadać dość szybko, ale nic już nie odpływa rowem, więc w zasadzie tylko parowanie i odpływ podziemny wchodzi w grę. Poza zmierzeniem poziomu zwierciadła wody, tlenu niecałe 2 mg przy temperaturze 24 stopni Celsjusza, co daje 20% stężenia tlenu w wodzie. Niewiele, a w nocy pewnie będzie mniej. pH 7 idealnie. Przewodność całkiem spora, 480 mikrosiemensów na centymetr. Jak widzicie, woda stoi jeszcze w rowie, ale w rowie do samych jego brzegów. Więc jakby ten rów nie był zasypany, to byłoby tutaj dużo mniej wody. I to oczywiście dużo wcześniej. Wczesną wiosną byłoby kilkadziesiąt centymetrów mniej niż jest teraz. 25 lipca, całkiem burzowy dzień. Jak widzicie, w Starorzeczu wody bardzo niewiele, ale to wciąż jest stan wyższy niż maksymalny, który był w poprzednich latach, nawet wczesną wiosną. Kwitnie łączeń baldaszkowaty. Mam nadzieję, że ta burza trochę doleje do Starorzecza, że dopłynie do niego rowem i poprzez wody podziemne i trochę się uzupełni. Śladów zasypania rowu już w zasadzie nie widać. Niestety zarasta inwazyjnymi gatunkami, ale jest ich tu po prostu pełno dookoła. Za to ze samego Starorzecza znikła nawłoć, w związku z tym, że poziom wody się na tyle podniósł. No więc tak to wygląda po prawie pół roku i perspektywa na najbliższe miesiące jest taka, że wody będzie raczej ubywać, choć po tym burzowym okresie teraz być może trochę się jej stan uzupełni, ale płazy zdążyły już się rozmnożyć, młode już pewnie wyszły z wody, kilku gatunków, ptaki, cyranki, perkowski, których nie było tutaj przecież od lat, też
kokoszki też, więc myślę, że pełny sukces. Niewiele trzeba. Gdybyśmy chcieli, żeby ktoś nam zapłacił za rewitalizację Starorzecza, to po takich stalowowolskich cenach za 4 hektary wyszłoby jakieś 2 miliony złotych z kawałkiem. Skoro na rewitalizację 30 hektarów miasto chce wydać 65 milionów. Więc widzicie, dużo warta jest nasza praca, a oczywiście robimy to za darmo. Ale takie i inne akcje, bardziej może udokumentowane, w sensie formalnym, robimy też ze wsparciem patronów i patronek oraz tych, którzy wpłacają darowizny na rzecz Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki. Więc serdecznie Wam, patronom, patronkom dziękuję i wszystkim darczyńcom. Takich różnych akcji tego typu, ale też innych będzie jeszcze sporo, także zachęcam do wsparcia. Ulewa, cudownie, niech pada, niech napełnia. Tego bardzo, bardzo potrzebujemy. Zarówno my, ludzie, jak i takie różne bajora, mokradła i rzeki. To tyle na dziś. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam na kolejne odcinki.